Cześć, mam na imię Karol, a w tym odcinku będziemy testować dla klienta to, jak zachowa się bardzo cienka blacha cięta wodą. Dzisiejsze testy wykonamy na naszej maszynie Maxxium zamontowaną głowicą mikro. Dzisiejsze testy przeprowadzimy na cienkich blachach o grubościach od 0,3 do 0,5 mm. Są to blachy wykorzystywane jako formy do druku. Z blach tych wycinamy prostokąty, które następnie są grawerowane za pomocą np. lasera i powlekane farbą. Nadmiar farby jest zbierany, a ta farba, która zostanie w tych powstałych rowkach, przy pomocy membrany przejeżdża nad taką blaszką membrana, odciska dany wzór, a następnie przenosi na detal, który już chcemy docelowo pomalować lub nabić, przysłowiowo nabić jakiś symbol lub wzór. Celem testu jest sprawdzenie, jak zachowa się tak cienka blacha w przypadku cięcia strumienia wody. Chodzi nam o to, żeby sprawdzić, czy podczas cięcia blacha nie wygnie się lub nie stracimy geometrii otworów i sprawdzamy również jakość krawędzi. Tutaj akurat mamy już parę próbek wyciętych. Tu jest akurat blacha 0,3 cięta w prędkości 1,4 minuty. Tutaj na przykład mamy taką samą blachę. Cięła nam się odrobinę dłużej, 1,5 minuty, natomiast była cięta samą wodą. Także testujemy sobie tutaj różne opcje, no i szukamy najbardziej optymalnego rozwiązania dla klienta. Po próbach cięcia pojedynczego, które wyszły naszym zdaniem bardzo dobrze, następnie spróbujemy wyciąć w tak zwanym stosie. Czyli przygotowaliśmy sobie wcześniej 10 formatek tego materiału i po ułożeniu ich jeden na drugim spróbujemy wyciąć dany detal. Raz. Podczas testów okazało się, że jeden z materiałów o wdzięcznej nazwie Magnet Aloxit jest materiałem wielowarstwowym. Przez to podczas próby przebicia strumień wdarł się pomiędzy warstwy i mamy oto taki efekt. Jesteśmy już po wszystkich próbach, testy zakończone, wszystkie detale wycięte leżą przede mną na biurku. Z tego co widać, udało nam się wyciąć znakomitą większość tych próbek, tych blaszek bez problemów.
pojawiły się materiały, które gdzieś tam walczyły, jak na przykład ta blaszka pokryta tworzywem i dodatkowo taką folią ochronną. W tym przypadku strumień wdzierający się pod tą folię troszeczkę nam ją podniósł, co jest nie do końca zamierzonym efektem przez klienta. Oraz kolejny materiał, jest to blaszka dwuwarstwowa, tak nazwijmy to jest sprasowane tworzywo razem z blachą, tak jak tutaj widać, i w tym miejscu również powstawało takie wybrzuszanie materiałów. Z tym akurat łatwo sobie poradzić dzięki dodatkowemu akcesorium drill, czyli nawiertnicy, dzięki której możemy sobie najpierw taki materiał przewiercić, od miejsca przewiercenia strumień zaczyna wybierać i unikniemy takiego wybrzuszania. I to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, cześć!